Bum, 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 bum. Moi drodzy, to jest kolejny odcinek Kanga No Comments. Przy mikrofonie jak zwykle Łukasz Żeligowski. A ja jestem Sławek Zawadzki i tutaj od razu przychodzimy z pewnym sprostowaniem. Łukasz miał ostatnio ujawnić nazwisko pewnego ekonomisty, o którym mówił w poprzednim odcinku i co? Nie zrobił tego. Łukasz, kto to był? No właśnie nie jestem w stanie wymówić imienia i nazwiska tej osoby, ale myślę, że właśnie w tej chwili tutaj u góry widzicie, Marta na pewno zadba o to, żeby był. On w 2018 roku w CNBC właśnie wypowiadał się na temat tych oszczędności. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do odszukania tego nagrania. Bum! A co się wydarzyło w 2019 roku? W 2019 roku obecnie miłościwie panujący prezes SEC-u Gary Gensler miał wykłady na MIT, na których opowiadał o blockchainie, o wielu ciekawych rzeczach. Bardzo dużo mówił również o Algorandzie, nic dziwnego, razem z twórcą Algorandu, z Silvio, wykładali na tej samej uczelni w MIT i podobno całkiem dobrze się znali. W czasie tych wykładów Gary Gensler powiedział, że Algorand w żadnym wypadku nie może być uznany za security, czyli za papier wartościowy. No właśnie, i tutaj dokonajmy pewnego uściślenia. Powiedział tak o Algorandzie, natomiast zgłosił wątpliwości co do asetów. Tak, czyli tych tokenów, które są tworzone w oparciu o sieć Algorand czy na sieci Algorand, to tutaj mówił, że to zależy. Natomiast sam Algorand został przez niego uznany zdecydowanie za commodity, że to nie jest na pewno security. I dlaczego mówimy teraz o tym? Dlaczego odwołujemy się do przedpandemicznej przeszłości? Kto to jeszcze pamięta, jak to było? Otóż całkiem niedawno Bittrex dostał pozew od SEC-u, gdzie między innymi zarzucono tej giełdzie handel pięcioma tokenami czy kryptowalutami, które według SEC-u są zdecydowanie papierami wartościowymi i ten handel odbywa się oczywiście w sposób nielegalny ze szkodą dla konsumentów. Wśród tych tokenów najważniejsze trzy to jest OMG, Algorand i Dash. Najbardziej szczegółowo opisany jest Algorand, najwięcej miejsca poświęcono. Najczęściej w całym pozwie wymieniany jest OMG, ale Dash jest najbardziej konkretnie. Tak bardzo krótko i zwięźle, treściwie opisany. No, do każdego z tych, dwa pozostałe nie pamiętam, one były troszeczkę... Czujesz, Łukasz, niepokój w związku z tym, że trzy wymienione przez Ciebie walory są na kandze? Nie, na razie Łukasz nie czuję. Czuje po prostu dreszczyk emocji. Tak. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie pojawia się Algorand, który jeszcze 5 lat temu był uznawany, że zdecydowanie nie jest security. Co takiego się zmieniło, nie wiem. Natomiast widać pewną ciekawą strategię SEC-u. Dlaczego oni uznają te kryptowaluty za security? Otóż, nie wiem, czy pamiętasz, jest ten test specjalny, w którym występują 4 warunki, które wszystkie muszą być spełnione, żeby uznać dany walor za security, za papier wartościowy. I jednym z najistotniejszych jest, czy taki, który, no bo tam jest, że może być kupiony za fiaty, że kupujemy dla zysku i tak dalej. No ale jest jeden element, że istnieje za tym organizacja, której działania wpływają na to, czy dany walor będzie rósł, czy będzie spadał. Jego cena, czy będzie rosła, czy spadała, tak. No i w przypadku Ethereum całkiem niedawno SEC wypowiedział się w taki sposób, że jest zdecentralizowany, w związku z czym jego wartość nie ma kogo pozwać. Nie można pozwać jakiejś organizacji, która stoi za Ethereum, bo jest oczywiście fundacja, ale ona nie zajmuje się, jakby jej działania nie wpływają bezpośrednio na to, czy Ethereum będzie bardziej popularne, czy mniej. No wpływa. Ona może, ale ona nie jest zależna, ona nie stoi za Ethereum. My też możemy założyć sobie teraz fundację Bitcoina. No dobrze, ale chodzi mi o coś takiego, że kto podjął decyzję i zaimplementował ją o zmianie Proof of Work na Proof of Stake? Programiści.
a społeczność zagłosowała, społeczność górnicza czy społeczność obsługująca nody zagłosowała. Rozumiem. Formalny aspekt, jednak materialny według mnie jest właśnie taki, że realnym stojącym za Ethereum jest fundacja Ethereum, Vitalik, który ma istotny głos. Mówię o tym dlatego, że to jest szybka dygresja. Jak w Polsce i w Europie panuje takie jakby... My mamy obowiązek zawsze, żeby weryfikować, kto jest beneficjentem rzeczywistym i nie wystarczy, że się dostarczy dokumenty. Urzędy chciałyby, żebyśmy upewnili się, że jeżeli Ty założysz konto na Kanzy, czy to naprawdę jesteś Ty, czy przypadkiem ktoś Ci nie każe robić transakcji. Chodzi o to, że trzeba włożyć wysiłek, który wykracza poza w ogóle wszelkie normy, a tutaj tego wysiłku nie trzeba wkładać, żeby zobaczyć, że tak naprawdę za Ethereum ktoś stoi. Ale chcę w tej chwili wchodzić w dyskusję na ten temat, natomiast wiem, że SEC uznał, że fundacja Ethereum nie jest tym kimś, kto steruje, w odróżnieniu na przykład od fundacji Dasha. Natomiast w Dashu faktycznie nagrody górnicze, 10% nagród górniczych jest odprowadzane na fundację Dasha, ale ta fundacja Dasha jest zarządzana przez wszystkich, którzy obsługują masternody. Masternodów jest kilka tysięcy, nie pamiętam w tej chwili, 4 czy 6 tysięcy. SEC nie uznał tej ilości za wystarczającą do tego, żeby uznać, że jest zdecentralizowana. Rozumiem. Ale wracając do tego... Ciekaw jestem jeszcze tylko, gdzie ustalona jest ta granica. Może 6256. To ma jakiś sens, dobra. Ale tak zupełnie poważnie, faktycznie wydaje się, że ten element istnienia organizacji dla SEC-u jest bardzo, bardzo istotny, nawet jeżeli ta organizacja tak naprawdę nie steruje bezpośrednio tą kryptowalutą. Stąd możliwe, że na przykład zdanie na temat Ethereum zostanie zmienione. Co ciekawe, jeden z analityków, czy komentatorów bardziej, zauważył, że takie postawienie sprawy oznacza, że Bitcoin jest tak długo bezpieczny, jak długo Satoshi Nakamoto nie ujawni swojej tożsamości. To jest ciekawe. No więc oczywiście to jest, zaczyna pokazywać, że coś tu jest nie tak. To prawo nie jest dostosowane do realiów. Natomiast no tak, te 3 duże kryptowaluty zostały, można powiedzieć, pozwane. Bitrex został pozwany. Bitrex został pozwany za to, że te 5 kryptowalut, masz rację, że te 5 kryptowalut uznał za security. No, mnie najbardziej szokuje właśnie ten element związany z Algorandem, że Algorand, o którym sam Gary Gensler mówił, to nie jest security, teraz nagle znajduje się w pozwie. No ciekawe. To... No, właśnie nawet chciałem z Tobą chwilę ten wątek pociągnąć. Czy jeżeli ktoś stoi na czele jakiejś organizacji, jest urzędnikiem wysokiego szczebla i wypowiada się na jakiejś konferencji, ale nie w imieniu tej organizacji, czy traktujemy jego wypowiedź ex cathedra, tak jakby to sam papież mówił? Czy wypowiada się jako organizacja, czy wypowiada się jako on? No, myślę, że tutaj mamy dwa takie sprzeczne trochę podejścia, bo z jednej strony, jeżeli ktoś występuje, załóżmy, występujesz na konferencji i występujesz jako Sławek Zawadzki, CEO Kanga Exchange, tak jesteś przedstawiany, to według mnie wypowiadasz się jako CEO Kanga Exchange. Według mnie też. Ja próbuję sobie teraz wyobrazić, jak Gary Gensler będzie to uzasadniał. On występował w micie, występował jako Gary Gensler, profesor od spraw nie wiem jakich, ale tak. nie jako przewodniczący SEC-u. Oczywiście może być tego typu linia działania, natomiast ona tylko świadczy o tym, że sam Gary Gensler, wielki profesor, się pomylił, no to jak zwykli ludzie mają się nie pomylić. Tutaj pełna zgoda, bo prawo jest wybitnie niejasne, no i ewidentnie widać, że Gary'ego Genslera jest jasne, że mamy jasność. Tak wielokrotnie powtarzał podczas przesłuchań przed kongresem, że to nie regulacje są problemem, że prawo jest jasne. No, a pamiętasz ten moment chyba z 3 tygodnie temu, kiedy Gary Gensler był przesłuchiwany, tak. I padały pytania o to,
któraś kryptowaluta... Przepraszam, bo on powiedział, z tego co pamiętam, on powiedział, że właśnie potrzebne są dodatkowe regulacje, ale istniejące prawo jest jasne co do tego. Takiego, że to nie niejasność prawa jest problemem, tylko ewentualny brak szczegółowych regulacji. Aczkolwiek on jako SEC stoi na stanowisku, że wszystko jest jasne właśnie, wszystko jest, no i to się mu zarzuca, że on zaczyna stanowić prawo. No tak. Moje pytanie jest takie, dlaczego tylko Bittrex jest pozwany w takim razie? No to jest bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że w pewien sposób SEC zrozumiał całkiem niedawno, że pozwanie instytucji, która ma pieniądze, nie jest zbyt mądrym posunięciem. Coinbase na przykład. Na przykład Coinbase, czy wcześniejszy przykład Ripple. Ripple, który okazało się, że ma poważne środki i nagle się okazuje, że SEC prawdopodobnie, albo istnieje prawdopodobieństwo niezerowe, że SEC jednak przegra sprawę z Ripplem, co byłoby bardzo, bardzo mocnym uderzeniem. No, dla SEC-u to jest byłaby jakaś strata wizerunkowa. Na pewno można powiedzieć tak, że wyraźnie widać, że Gary Gensler stara się zadowolić tych wszystkich polityków, którzy są bardzo antykrypto i próbuje pokazywać, że działa, żeby mu nikt nie mógł zarzucić, że on nie działa. Przypomnijmy, że antykryptowalutowi są głównie ci politycy, którzy są związani z megabankami. Tak. Megabanki zaczynają czuć, że coś tu im ucieka, zaczyna być problem. No tu, mówiąc o megabankach, możemy jeszcze nawet wrócić do rozmowy na temat First Republic Bank, Tak. którego już nie ma. Jak to nie ma? No nie ma już wszystkie oddziały. No przecież był ratowany. Był ratowany, ale wszystkie oddziały w tej chwili nazywają się JP Morgan Chase i tak się nazywają. No, dochodzi do niesamowitego takiego przejmowania tych małych banków, tych niezależnych banków. To tylko przypomnijmy dla tych, którzy nie oglądali naszego ostatniego odcinka albo kwadransu z Kangą, że First Republic Bank okazał się kolejnym bankiem, który był niepłynny. Wiemy, że nastąpiło w krótkim momencie jakieś gigantyczne wypłaty, no i właśnie bank utracił płynność i ta płynność została uratowana w ten sposób, że inny bank No, kilka banków zaczynało wpłacać środki. Zdeponowało środki. Może jeszcze raz w kilku zdaniach całą historię. Bank, wiemy, że nie posiada środków, które wpłaciłeś do banku, tylko on je inwestuje. Oczywiście powinien inwestować w bezpieczne rzeczy, więc inwestuje między innymi w nieruchomości, ale również w obligacje Skarbu Państwa. No i teraz w momencie, gdy mamy niskie oprocentowanie, no to te obligacje można faktycznie szybko upłynnić. Jeżeli rynek nieruchomości jest zdrowy, to te pożyczki czy nieruchomości, pod które zastaw były brane pożyczki, mogą być szybko upłynnione. Natomiast w aktualnej sytuacji tak nie jest. No i Fed powiedział, OK, no to jeżeli nasze obligacje, które żeśmy wyemitowali, chcecie upłynnić, no to nie realizujcie straty, no bo tu chodzi o tą wartość. Właśnie w sumie powinniśmy o tym powiedzieć. Dlaczego jest kryzys bankowy? Kryzys bankowy jest dlatego, że w żadnym raporcie bankowym, w raporcie o kondycji banku nie podaje się ryzyka związanego z niezrealizowanymi stratami. I w tym ujęciu niezrealizowane straty mam na myśli te, które wynikają z tego, jak chociażby to, co mamy teraz na obligacjach Skarbu Państwa. Jeżeli do momentu niesprzedania? Do momentu sprzedania nie mamy straty. Jeżeli mamy jakąś obligację, która ma być warta, za którą zapłaciliśmy 97 i za 3 lata zostanie wykupiona przez państwo za 100, no to my nie mamy straty. Tak. Dopiero jak ją sprzedamy. Normalnie jakby były zwykłe oprocentowania, no to teraz moglibyśmy sprzedać pewnie za 97 na pewno, za 98 może. Zależy, ile jeszcze do końca czasu jest do wykupu obligacji. Natomiast w momencie, gdy stopy procentowe znacznie podskoczyły, to obligacje 3-letnie już nie kosztują 3% poniżej, tylko kosztują na przykład $15 poniżej, czyli płacę $85 za 100, które będę miał za
za 3 lata. W związku z czym moja obligacja, którą kupiłem za 97, ona już nie mogę jej sprzedać za 97, tylko muszę ją sprzedać za 86, może 87, więc występuje strata. Oczywiście jak poczekam 3 lata, no to dostanę te $100. Ale tylko pytanie, czy doczekam? Doczekam. A dlaczego mogę nie doczekać? No bo wyobraźmy sobie, że ty dałeś mi pieniądze, ja kupiłem za to obligacje i ty teraz przychodzisz do mnie i mówisz, a weź jednak oddaj mi te pieniądze. No i ja teraz mówię, kurde Sławek, poczekaj 3 lata, to ci oddam. No nie mogę tak powiedzieć. Muszę teraz skądś wytrzasnąć te $100. Muszę sprzedać obligację, którą teoretycznie będę miał $100, ale za 3 lata, no teraz sprzedaję za 85. Jestem $15 do tyłu. No i muszę skądś te $15 wytrzasnąć. No i, a sprzedając obligacje też wpływam na cały rynek obligacji, oczywiście to też ma znaczenie. No i to samo dzieje się, jeżeli pożyczyłem komuś pieniądze pod zastaw nieruchomości. Jeżeli teraz nieruchomości, szczególnie komercyjne, spadły, no to ja nie mogę tych nieruchomości sprzedać komuś innemu, bo nikt nie kupi za tą cenę, którą ja zapłaciłem. No i Fed mówi, faktycznie coś takiego jest, to my wprowadzamy taki kredyt, że pożyczamy pieniądze pod zastaw obligacji, ale według ich nominalnej wartości. Czyli nie jest ważne, że ona kosztuje teraz 85, ona jest warta 100. Bo za tyle obiecane jest Bo odkupienie. za tyle ją wykupimy. Po prostu można powiedzieć, wykupujemy ją wcześniej. No i został uruchomiony taki program wielomiliardowy. No i nagle się okazało, że praktycznie jedynymi bankami, które z tego mogą skorzystać, to są duże banki. A dlaczego? Ponieważ większość kredytów hipotecznych, jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne, są udzielane przez te małe i średnie banki. Tam w pewnym momencie pojawiła się nawet rozmowy z Fedem na temat tego, żeby ten kredyt był udzielany również pod zastaw nieruchomości, czyli żeby Fed finansował stratę nieruchomości, coś, co jest po prostu niewyobrażalne. No. Ale fakt, nawet jeśli pojawiły takie rozmowy, takie pytania i rozważania, to świadczy o tym, że coś naprawdę tam tak samo niewyobrażalne jak masowy dodruk pieniądza. No przecież to też był jakiś dodruk i wprowadzenie nieistniejącego pieniądza w obieg. No i w tym momencie okazuje się, że megabanki dostały kredyty, mają pieniądze, mogą wpłacać te pieniądze, mogą wykupować te małe i średnie banki. No i dokładnie do tego doszło. First Republic Bank większość swoich aktywów ma w nieruchomościach komercyjnych, których w tej chwili wartość poleciała strasznie. Średnia, przypomnę, poniżej połowy jest zajęta, czyli ponad połowa powierzchni komercyjnej jest wolna, nie jest wynajmowana w Stanach Zjednoczonych, więc to wpływa na wartość nieruchomości. Mamy duży kryzys szykujący się w tym temacie. Prawdopodobnie będziemy świadkami całkiem niedługo jakiegoś wielkiego krachu. No i First Republic Bank nie ma pieniędzy, banki wpłacają, niby tam 30 czy 40 miliardów dolarów zostało wpłacone przez megabanki w ramach takich depozytów. Tak. No, ponieważ to nie wystarczyło, no to szybka rozmowa z FDIC była, czyli z tym instytucją, która zajmuje się ochroną depozytów. Tam chyba Fed też był zaangażowany. Tytuły były takie, że pilne rozmowy były, no i First Republic Bank w sobotę powiedział, że okej, to oni się zgadzają na przejęcie. Został przejęty przez właśnie JP Morgan Chase. No, można powiedzieć, że mamy konsolidację na rynku bankowości. Nie wiem, czy dobrą, no bo prowadzącą do oligopolu. Myślę, że duże banki będą może rządziły. to wynika z realizacji jakiegoś interesu, czy w interesie albo państwa, albo jakiejś konkretnej grupy urzędniczej jest to, żeby właśnie wyciąć małe banki. Ja przypomnę, że w jednym z europejskich państw leżących po środku nad taką rzeką też był pomysł, który jest realizowany nacjonalizacji banków. Ale tam przynajmniej można było rozpoznać interes polityczny. Czy w Stanach taki interes może być? Powiem tak, z czego żyją banki? Banki tak naprawdę żyją z emisji pieniądza. Wprowadzenie CBDC likwiduje tą kreację pieniądza. Więc które banki będą przeciwne? No te, które na wprowadzeniu CBDC stracą, a to będą właśnie te wszystkie małe i średnie banki, bo megabanki jakoś się dogadają, bo one są za duże, żeby upaść.
Więc one są w jakimś sensie powiązane z całością. Bardzo możliwe, że będziemy mieli sytuację taką, że CBDC zostanie wyemitowane przez 3-4 różne banki. Och, to by było nie CBDC, bo tam jest w idei CBDC jest to, że to jest Central Bank. To, co powiedziałeś, to by było 100 razy lepsze rozwiązanie, bo te banki mogłyby siebie Ale one by nie konkurowały, bo byłyby jeszcze ograniczone przez urząd centralny. Czyli mogłyby odpowiadać w jakiś sposób za emisję, ale w ograniczonym sposób. Oczywiście, gdyby można byłoby to powiedzieć, ok, to każdy bank niech tak ma, ale to wtedy ciężko jest kontrolować wiele banków. 4 banki jest o wiele łatwiej kontrolować. Mi kiedyś bardzo podobała się, jeszcze zanim Bitcoin się pojawił na świecie, idea prywatnego pieniądza, polegająca na tym, że banki komercyjne same emitują swój pieniądz i kontrola polegałaby na tym, że jeżeli ja prowadzę bank, który nazywa się Sławek i ktoś przychodzi i wprowadza mi środki z banku Łukasz, to ja po prostu przychodzę do Ciebie i każę je wymieniać na moje środki, albo żebyś wydał mi to, co się za tymi środkami teoretycznie kryje. No właśnie, można to robić tak długo, jak długo coś się kryje. No ale chodzi mi o to, że tutaj kontrola następuje rynkowo. Banki, w interesie moim nie jest to, żeby trzymać Twoje, chyba że jakoś tam dogadamy, ale tutaj ta centralna kontrola nie jest aż tak potrzebna, bo sam rynek siebie reguluje. To tak, może kiedyś o tym porozmawiamy, o prywatnym pieniądzu. Takie idee były popularne przed kryptowalutami. Czy spodziewasz się teraz tego, że małe i średnie banki amerykańskie, przecież powiedzmy jeszcze jedną rzecz, w Polsce mamy tych banków tam pomiędzy 20 a 30, a dużych banków mamy mniej niż 20. Chodzi o to, że w Polsce bank kojarzy nam się z dużą instytucją, pomijam banki spółdzielcze i skoki, bo to trochę inna historia. Natomiast w Stanach banków jest znacznie więcej. Tak, no tam jest bardzo dużo lokalnych banków. Tak. To są banki, które bardzo często działają w bardzo ograniczonym takim obszarze. To nie są skoki, to nie są banki spółdzielcze, to są normalne banki, ale faktycznie działające na przykład na obszarze jakiegoś hrabstwa albo zajmujące się jakimś bardzo konkretnym tematem. No to wynika z tego, że banki się wyspecjalizowały. Jakiś bank na przykład udzielał kredytów pod rolnikom z danego obszaru albo jakimś farmerom i w ten sposób powstawał bank. Albo zajmował się inwestowaniem w nieruchomości na danym terenie i to powodowało, że powstawał bank, to się przekształcało, na początku było takim może funduszem inwestycyjnym, a potem stopniowo się przekształcało w bank. Bardzo zdrowy mechanizm. No właśnie, bo to jest dowód na to, że był wolny rynek. Oczywiście ta rezerwa cząstkowa trochę to zniszczyła, bo pamiętajmy, że te banki przede wszystkim powstawały jeszcze w oparciu o złoto, gdy mieliśmy standard złota. No właśnie, ale zmierzam do tego, że po prostu w takich stanach tych banków jest znacznie więcej, bo tam jest granulat jest znacznie mniejszy albo większy, w zależności jak patrzeć. Czy spodziewasz się tego, że właśnie małe i średnie banki, te rodzinne, te z hrabstw i tak dalej, będą po prostu przejmowane teraz przez megabanki? Myślę, że tak. Myślę, że nastąpi konsolidacja na rynku bankowości. Jest to jeden ze scenariuszy, bo pragnę zauważyć, że jeszcze pojawił się druga siła się pojawiła. Otóż pojawiły się ruchy związane z tym, że ludziom nie podoba się korzystanie z megabanków. I tam w Stanach ma to znaczenie. Ludzie mają jednak pewną siłę, w sensie jako konsumenci, tak? I oni mówią, a my nie będziemy wypłacali z naszego banku środków. My uważamy, że są bezpieczne. W ten sposób nie ma ranu na bank. Bank jest bezpieczny i jest wszystko ok, bo banki nie są zagrożone niczym. One nie mają problemów. One mają problem, bo zrealizowano to jest ten mechanizm samospełniający się przepowiedni. Jak powiem, wypłacajcie z tego banku, bo ten bank ma problemy i zaczną ludzie wypłacać, to może naprawdę mieć problemy. To naprawdę może zacząć mieć problemy, jak każdy bank. Każdy, nawet megabank może mieć taki problem. Oczywiście różnica jest taka, że przy megabanku to te wypłaty muszą być dużo większe. Co więcej, prawdopodobnie wmieszałby się w to jakiś urząd, który by zabronił wypłat ludziom, albo dodrukował pieniądze, albo wymyśliłby kolejny mechanizm jakiegoś dofinansowania tych banków. Ale jest według mnie bardzo proste rozwiązanie, wprowadzenie natychmiastowych limitów na wypłatę. Na przykład. Bo ludzie będą się buntować, będą codziennie chodzili i wypłacali tam po jakąś kwotę, ale ten niepokój
z dnia na dzień maleje, powiedziałem, jak ludzie widzą, że ten bank ciągle stoi. I wypłaca. Tak, wypłaca. No i w pewnym momencie już co ma zrobić z tą gotówką? Zaczyna się ją z powrotem wpłacać. Tak. No ale wiem, że pojawia się ruch w Stanach mówiący o tym, że ludzie buntują się przeciwko megabankom i nawet zaczyna być tego typu tendencja, że z jednej strony ludzie wypłacają z małych banków do dużych, bo się boją o swoje fundusze, a z drugiej strony pojawia się pewna grupa osób, która wypłaca z tych dużych banków i przelewa do małych banków, mówiąc, nie chcemy być tutaj stłamszeni przez megabanki. No. Nie wiem, jaka motywacja musiałaby się kryć za mną na przykład, żebym jako osoba fizyczna przenosił swoje fundusze z dużego banku do małego, chyba że wiedziałbym, że akurat ta ilość funduszy jest na tyle mała, że mam ją zagwarantowaną przez ten fundusz. 250 tysięcy dolarów. Tak. No bo wtedy mogę się kierować jakąś taką motywacją patriotyczną, ale jeżeli masz większy majątek... Bo znasz prezesa? Nadal to jest mała skala, ale okej. No, wiem, że jakieś są. Oczywiście to nie są jakieś olbrzymie ruchy, natomiast są to ruchy, które są w stanie na przykład uratować jakieś małe banki. Zobaczymy. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Jedno wiemy na pewno. Każdy dodruk pieniądza, każde wrzucenie dodatkowych pieniędzy na rynek powoduje natychmiastowy wzrost kursu Bitcoina, ponieważ występuje stara, dobra zasada. Ci, co dostają pieniądze, wiedzą, co należy kupować i to coś właśnie kupują, czyli w tym wypadku kryptowaluty, bo czują, że to jest ten mechanizm, który zabezpiecza ich majątek. No. Jak to jedno z amerykańskich haseł, które widziałem, teraz to będzie parafraza, że miej swój własny bank. I to jest reklama właśnie Bitcoina w kontekście upadających banków. To jest dobry moment, żeby przypomnieć wszystkim tym, którzy nas oglądają, że warto ten kanał subskrybować, że warto kliknąć dzwoneczek, polubić, łapka w górę i napisać jakiś komentarz, bo czytamy komentarze i chcemy wchodzić z Wami w interakcję. To oczywiście nie jest program typu Kwadrans z Kangą, gdzie staramy się odpowiadać na żywo na te komentarze, ale te komentarze pod no comment również oglądamy i czytamy. Tak jest. I myślę, Łukasz, że to jest chyba moment na ciekawostki, bo spojrzałem właśnie na zegarek, goni nas czas przed kolejnym spotkaniem. Jaką tutaj masz informację w tej chwili dla... Żeby każda osoba oglądająca nasz program mogła wynieść jakąś informację, jakieś ważne rzeczy, to nie możemy mówić o bardzo takich wysublimowanych rzeczach, czasami trzeba mówić o mniej, czasami trzeba mówić o trochę innej tematyce. Ja na dzisiaj mam bardzo istotną informację do przekazania. Otóż delfin jak śpi, to i tak ma jedno oko otwarte. A nietoperz w swoim penisie ma kość. I w ten sposób chcieliśmy Was pozdrowić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć Sławku. Cześć Łukasz.